Witam serdecznie. Miło mi Państwa gościć w Bibliotece Ficinus. Gwoli przypomnienia, nasza książnica znajduje się na zabytkowym robotniczym osiedlu Ficinus przy ulicy Kubiny 24 w dzielnicy Wirek. Pretekstem do dzisiejszego spotkania są nadchodzące święta wielkanocne i w związku z tym nasz wyjątkowy gość, pani Iza Terlecka, która jest kroszonkarką i która wie wszystko o metodach tradycyjnych zdobienia jajek wielkanocnych. Dzisiaj opowie nam Pani o metodzie batikowej, najstarszej metodzie, i pokaże nam Pani, jak samodzielnie wykonać pisankę. Pani Izo, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zapoznam Państwa z najprostszą taką metodą zdobienia jaj wielkanocnych. Jest to jedna z najstarszych znanych nam metod, znana już około 3-4 tysięcy lat temu, pochodzi ze starożytnej Persji. Na naszych ziemiach, u nas najstarsze jajo zdobione tą metodą datuje się na X wiek. Zostało znalezione podczas prac wykopaliskowych na wyspie Ostrówek w Opolu. Metoda jest prosta dlatego, że posługujemy się roztopionym woskiem i zupełnie prostymi narzędziami. Tym woskiem piszemy wzory na skorupce jaja. Dlaczego jest to pisanka? Dlatego właśnie, że wzór jest pisany woskiem roztopionym. Najpierw zaczniemy od warsztatu, którym będziemy się posługiwać w trakcie robienia wzorów na jajach. Są to wszystko rzeczy dostępne w domu. Sam pisak to jest kawałek patyczka, to jest właściwie końcówka od pędzla, ołówek, różnego rodzaju patyczki, nawet zapałki takie grillowe, te grubsze, też można wykorzystać. I samym pisakiem jest szpilka krawiecka zwykła, może być też i igła, zaostrzony patyczek, którym już w czasach jeszcze prehistorycznych się posługiwano, też może zostać użyty jako pisak do malowania jaj. Wzór pierwotnie właśnie nanoszono takimi zaostrzonymi patyczkami. Można robić kropki większe, mniejsze. I teraz zależy od tego, jaką główkę ma szpilka, tak będzie ten przecinek inaczej wyglądał. Mniejsza główka, mniejszy przecinek, powiedzmy większa główka, będzie większy przecinek. To zależy, jaki wzór chcemy uzyskać. Do podgrzewania wosku służą nam naczynia takie jak, może być rondelek, jeżeli to robimy na brzegu tradycyjnej kuchni, czy na najmniejszym palniku, piecu gazowym, na płytce metalowej. Możemy też położyć jakieś malutkie naczynie metalowe. Ja używam też, tutaj mam zakrętkę metalową z butelki. Po usunięciu wszystkich plastikowych rzeczy ze środka można do tej zakrętki dać wosk i podgrzać. Ja tutaj mam taki zwykły podgrzewacz w środku zapalony i ta część to jest wieczko z konserwy, lekko zagięte po boku, żeby się nie przesunęło. Do pisania do środka wkładam wosk parafinę ze zwykłej świeczki stołowej. Usuwamy najpierw wszystkie zdobienia, złocenia, jeżeli świeczka jest jakaś ozdobna, i sam biały wosk topimy. Tutaj mam taki podgrzewacz do tych olejków zapachowych. Też jest bardzo dobry i właściwie najbezpieczniejszy w użyciu.
Tilajty możemy używać w zależności od tego, jakim naczyniem będziemy się posługiwać. Większe tego typu albo zupełnie takie zwykłe, tradycyjne, małe. Teraz co dalej? Wosk musi być bardzo gorący. Tutaj nam już paruje, trzeba uważać, żeby nie przeholować z temperaturą wosku, bo może się wosk zapalić. W takim wypadku nie wolno gasić wodą, należy mieć zawsze przy sobie mokry ręcznik czy ścierkę i przytłumić ten płomień, jeżeli się nam takie nieszczęście zdarzy. Bo wosk, jeżeli potraktujemy wodą, rozpryśnie nam się i jeszcze będzie gorszy problem. Teraz jajko. Jajko na stół wielkanocny, oczywiście ugotowane na twardo, zdobimy różnymi wzorami, składającymi się z przecinków, z kropek, zaokrąglonych takich przecinków, kreseczek różnych, prostych, tak jak mówiłam, same kropeczki zaokrąglone. Z tych kombinacji możemy uzyskać niezliczoną ilość wzoru. Ja dzisiaj pokażę, jak można ozdobić wydmuszkę. Jest to na tyle wygodne, że jeżeli zrobimy ładną pisankę, możemy ją komuś podarować i nikt się nie będzie obawiał, że nam to jajo się zepsuje, zacznie śmierdzieć. Będzie to już taki bezpieczny prezent. Żeby ozdobić wydmuszkę, musimy zatkać te dwie dziurki, bo jedną dziurkę robimy do dmuchania, drugą dziurkę robimy do tego, żeby nam cała zawartość z tego jaja wyleciała. Obie dziurki musimy zatkać, dlatego że jak później zanurzymy tą pisankę do farbowania, to żeby farba nie naleciała do środka, bo bardzo później trudno ją ze środka usunąć, to długo trwa, żeby ona wyschła. Najlepiej, jeżeli tylko będzie na wierzchu. Brzeg dziurki zabezpieczamy woskiem dookoła. Musimy to zrobić bardzo solidnie, żeby tam woda tarczy z farby się nie dostała do środka. I samą dziurkę też musimy tutaj nadbudować, tak jak pszczoły robią te plastry w ulu, tak my musimy tutaj sobie nadbudować cały fragment wyskubanej skorupki. Dlaczego jest to pisanka? Dlatego, że wzór piszemy woskiem. Robimy przecinki. Tu już zrobiłam. Zacznę z drugiej strony. Robimy przecinki w ten sposób. Zanurzamy narzędzie w wosku, przytykamy do jaja, wosk spływa i ciągniemy w kierunku środka. Otrzymamy w ten sposób wzór, który można ładnie nazwać słoneczkiem, kwiatkiem. Z tradycyjnych wzorów wszystkie wzory są nazwane motywami roślinnymi. Są to różnego rodzaju gałązki, są to różnego rodzaju kwiatki, a też i gwiazdki z nieba. I tak samo, jak tu przed chwilą powiedziałam, może to być słoneczko. Czyli wszystko to, co nas otacza, możemy przenieść jako wzór na jajo. Z tego wszystkiego możemy czerpać nasze pomysły. Sam wosk ze świecy, ten tutaj, który mam, roztopiony, jest przeźroczysty
I jeżeli robimy nim wzór na jaju, jest on dla nas no, tak mało widoczny. Zrobię teraz kropkę, będzie mało widoczna. Ja ją widzę, ale dla kogoś, kto zaczyna, jest to bardzo niewygodne, bo ciężko dojrzeć, co na tym jaju powstaje. Dlatego można sobie ułatwić w ten sposób pracę, że do tego wosku tu, z tej świecy, znaczy parafiny, tak należy powiedzieć, dodajemy troszeczkę kredki świecowej, mały fragment kredki świecowej, obojętnie w jakim kolorze. Ważne, aby było to widoczne, to co będziemy robić. Do tego, żeby wzór dobrze, wosk dobrze spływał z narzędzia, musimy wosk rozgrzać mocno i bezpośrednio przykładać do jaja, czyli ta droga między naczyniem a jajem musi być bardzo krótka. Nie mogę sobie nabrać wosku i zastanawiać się, w którym miejscu przytknąć, gdzie zrobić wzór. Muszę już być na tyle gotowa, że zanurzam, przykładam. Bo jeżeli się będę zastanawiać, wosk na tym metalowej tutaj końcówce zastygnie i już nam nie spłynie. I wzory powstają w ten sposób, że każde dotknięcie do jaja to jest albo jedna kropeczka, albo jedna kreseczka, czyli taki przecinek. Nie możemy pisać tych wzorów w ten sposób, że robimy jakieś długie kreski, jakieś esy, floresy. Możemy to uzyskać tylko i wyłącznie przy pomocy odcinków, czyli takich kolejnych fragmentów przecinków. Do robienia wzorów z kresek, linii prostych służą takie narzędzia, którymi też można właśnie tą samą metodą, czyli rozgrzanym woskiem robić wzory. Tu nabieramy wosku, czy nakładamy wosk, podgrzewamy nad płomieniem i wtedy możemy zrobić jedną linię wzdłuż jaja. Ja niestety tej umiejętności zdobienia tymi narzędziami nie posiadam. Nauczyłam się zdobić jaja tylko właśnie szpilką i przy pomocy tych przecinków. Tu zrobiłam rozetkę taką właśnie samym woskiem, a tutaj mam już wosk lekko zabarwiony, czyli taki już, jak tu widać, lekko brązowy. Karteczka jest potrzebna też, żeby sobie sprawdzić, na ile ten wosk mamy rozgrzany, czy on już nam dobrze spływa z tego narzędzia, czy jeszcze musimy chwilę poczekać, czy chwilę przytrzymać tą szpilkę w tym gorącym wosku, żeby się bardziej nagrzała. Taki kawałeczek papieru, może być jakaś zwykła gazeta, czy jakaś reklamowa, czy zwykła kartka z zeszytu. Pomocna nam będzie tylko dla sprawdzenia, czy wosk jest dobrze rozgrzany. Wzór robimy taki, jaki nam przyjdzie do głowy. Czyli możemy z jednej strony zrobić rozetkę, możemy z drugiej strony zrobić rozetkę, a możemy z jednej strony zrobić rozetkę, później dookoła powiedzmy szlaczek, później możemy dalej wzór budować i zakończyć na drugim końcu jaja. Szlaczek możemy zrobić też z prostych kreseczek, bardzo taki, no dla mnie się wydaje prosty. Państwo jak zaczniecie bawić się przy tym, też później stwierdzicie za którymś już zdobionym jajem, że no faktycznie jest to proste. Zdobienie jaj takie
jest dobre przy tym, jak są całe rodziny, przynajmniej musiałaby być jedna osoba dorosła obecna, dlatego że tu mamy zawsze otwarty płomień i nadzór jakiś musi być nad tym wszystkim. Naczynie jest gorące, wszystkie brzegi tu są gorące. Trzeba bardzo uważać, żeby nie dotknąć ręką, bo się można sparzyć. I każdą kreskę, którą robimy, możemy robić bardzo spokojnie. Tutaj trzeba trochę cierpliwości, bo wzór powstaje bardzo powoli. Jest tak, że każdy musi znaleźć swój sposób na wygodniejsze i bardziej takie pewne dla siebie tworzenia tych przecinków. Ja sobie podpieram dłoń o jajo. Można sobie podeprzeć dłoń, znaczy rękę na łokciu i robić bezpośrednio kreski, ale jest to trudne. Jeżeli się oprze dłoń o jajo, wtedy ta ręka jest pewniejsza, już nam się nie trzęsie i ten wzór jest taki bardziej, możemy kontrolować powstawanie tego wzoru. Można sobie tak podeprzeć, to zależy od tego, jak kto uzna za bardziej wygodny. Każdy musi dla siebie znaleźć właśnie ten taki sposób podpierania dłoni. Wtedy wygodniej się maluje. Wzory, tak jak mówiłam, mogą być z samych przecinków. Można uzyskiwać takie wzory geometryczne, można robić motywy, nawet widziałam kogutki robione na jajku. Można tymi przecinkami też zrobić sobie napis Wesołych Świąt. Mamy już szlaczek. Z drugiej strony możemy powtórzyć ten szlaczek. Możemy zrobić to tylko z jednej strony, tak jak mówiłam, a później wzór może być narastająco w drugim kierunku, różnego rodzaju gwiazdki, kropki. To wszystko jest w różnych kombinacjach. Jest to bardzo, to od fantazji zależy. Można naprawdę bardzo różne motywy uzyskać z tych prostych elementów. Wosk raz położony na jaju już się nie da z niego usunąć. To znaczy, jeżeli ja robię woskiem wzór na jaju i nagle mi się coś zdarzy, że powstanie gdzieś, powiedzmy, dotknę niechcący szpilką tego jaja czy coś i na przykład zrobi mi się gdzieś jakaś kropka, jeżeli ją nawet zdrapię, to w momencie, gdy włożę jajo do farby, to jednak ten punkt będzie niezafarbowany, dlatego że wosk tak już głęboko wsiąknie w skorupkę jaja, że farba już nie przykryje tego miejsca. Trzeba wtedy zastanowić się, jak taki punkt czy kreseczkę, zależy co nam się zrobi, wykorzystać jako element wzoru, czyli możemy to w jakiś sposób zatuszować, wykorzystać to na przykład do zrobienia napisu, albo jakiegoś kwiatka, albo jakiegoś fragmentu innego wzoru. Dlatego musimy bardzo spokojnie robić kolejne elementy, nie śpieszyć się przy tym, bo potem to jest wszystko widoczne. Jeżeli już zanurzymy jajo w farbie, wszystko się okaże, jak to było, naprawdę.
czy było jajo robione w pośpiechu, czy w stresie. Tu mamy tą rozetkę, którą robiłam tym niezabarwionym, tą niezabarwioną parafiną. Kropeczka jest. Mogę ją na przykład wykorzystać jako taki szlaczek kropeczkowy wokół tej rozetki. Staram się, żeby to było wszystko w miarę jakimś tempie robione, ale w każdej chwili, jak robimy sobie w domu coś, możemy jajko odłożyć, przerwać pracę, zastanowić się, obejrzeć, przemyśleć, co dalej, i wzory mogą być bardzo różne. Możemy nawet jedno jajko robić tak, że ktoś zaczyna, a na przykład druga osoba ma za zadanie skończyć. Wzory, żeby zrobić na jaju, to można robić i symetrycznie, i można robić tak zupełnie swobodnie. Żeby było symetrycznie, to trzeba sobie, na przykład tu jest kropeczka, może ja ją poprawię, bo żeby było widać. Tu jest kropeczka, czyli środek rozetki. Chcę zrobić rozetkę z drugiej strony, mniej więcej patrzę wzdłuż tej linii od tego punktu do tego punktu. Tu jest środek i na drugiej stronie staram się mniej więcej w połowie od tego punktu do tego punktu zrobić też kropeczkę, która będzie środkiem. I mogę popatrzeć tak pionowo, bo ta kropeczka wystaje ponad powierzchnię i ta kropeczka. Wtedy widzimy, czy mniej więcej mamy równo, czy nie. I wtedy możemy robić następną rozetkę. Możemy robić samych prostych właśnie przecinków. Możemy te przecinki potem jeszcze zagęszczać. Zaraz pokażę na takiej mniejszej rozetce zrobionej pomiędzy tymi, jak mogę te przecinki zagęszczać. Niekoniecznie wszystkie przecinki muszą być zrobione w ten sposób od zewnątrz do środka, może być i na odwrót. Jak robimy rozetkę, czyli to jest też kwestia może nie tyle wprawy, ile sposobu. Czyli tak, tu mamy przecinki, tutaj przykładam szpilkę, o właśnie już mi się tutaj lekko dotknęło i już będzie znak. Robimy w ten sposób, że przykładamy narzędzie obok tego przecinka poprzedniego. Przykładamy i ciągniemy do środka w kierunku tej kropeczki. Przykładamy, ciągniemy do środka w kierunku tej kropeczki. Przykładamy, ciągniemy do środka. Przykładamy, ciągniemy do środka. Zawsze obok. Nie wyżej, nie niżej, tylko mniej więcej na tej samej wysokości. Robimy to powoli i nam się uda. Następna kropeczka między tymi rozetkami. Następna kropeczka między tymi rozetkami jako punkt wyjściowy do następnego wzoru. Możemy robić gwiazdkę, tak jak mówiłam, nie od zewnątrz do środka, tylko na odwrót. Możemy to robić właśnie w ten sposób. Ja zawsze sobie ułatwiam, że robię w kierunku jednego koniuszka, w kierunku drugiego koniuszka, w kierunku kropeczki, w kierunku tej kropeczki, a później przestrzenie pomiędzy na oko i już jest taka gwiazdeczka. Gwiazdeczkę możemy zapełnić
no powiedzmy takimi płatkami zaokrąglimy tu. Przecinki takie możemy robić, lekko zaokrąglone. Przykładamy i robimy taki półkolisty ruch. Przykładamy i półkolisty ruch. Wtedy powstaje nam taki kwiatek. Trzeba pamiętać, że wszystkie fragmenty, które pokrywamy tutaj woskiem parafiną, jeżeli włożymy do farby, wszystkie one będą w kolorze skorupki. Jeżeli ja mam jajo białe, to te wszystkie fragmenty wzoru będą w kolorze białym. Jeżeli będę miała jajo zafarbowane na kolor jakiś, dowolnie wybrany, to wtedy te wszystkie fragmenty będą w kolorze tego koloru, na który nakładam ten wzór. Jeżeli mamy jajo ciemne jakieś, brązowe, czy nie całkiem o równej kolorystyce tej skorupki, to możemy wtedy włożyć jajo najpierw do jakiejś jasnej farby, żółtej, albo króciutko potrzymać jajeczko w farbie czerwonej i wtedy na tak zabarwionej powierzchni możemy nakładać wzór. Czyli robimy znowu kolejne przecinki od środka w kierunku tej kropki na czubku jaja. Chodzi o to, że taki ruch pisaka. Od środka w kierunku tu. Ja się bawię w taką symetrię, ale to nie jest konieczne. Można sobie zupełnie fantazjować, można sobie zrobić ile przecinków człowiek zapragnie, ale mnie tak jest łatwiej. I kolejne znowu takie przecinki zaokrąglone. Czyli przykładam i zaokrąglony ruch pisakiem robię. To jest gwiazdka. Jeżeli dorobię płatki, gwiazdka zmieni się właśnie w kwiatek. Jajka można robić też wielokolorowe, czyli pierwszy fragment wzoru możemy nałożyć na białym jajku, włożyć na przykład do farby żółtej czy pomarańczowej, wyjąć następne fragmenty wzoru możemy zrobić na innym już kolorze, na tym żółtym czy pomarańczowym, później włożyć jeszcze do ciemniejszej farby. Jajko można kilka razy farbować, uzyskać wtedy wzór. Tu już mam taki wzór, to jest gęsie jajo, taki wzór mam już całkiem wielokolorowy, czyli najpierw było białe tło czystej skorupki, później włożony do barwy żółtej, zrobiony wzór, później do barwy czerwonej, następnie do zielonej, no i na koniec do farby czarnej. Tutaj mam wzór na białym jaju, później włożony do farby różowej i potem do niebieskiej. Tutaj mam z kolei biały wzór na jaju, czerwony na czerwonej. Czerwone jajo mam tu zafarbowane, czyli na takim czerwonym i następny do czarnej farby włożone. Tutaj mamy jeszcze, właśnie wspominałam, wzór niekoniecznie z dwóch stron symetryczny, tak jak ja zrobiłam. Można zacząć wzór, wyjść z jednej strony jaja, budować wzór, budować i skończyć na drugiej stronie jaja zupełnie inaczej. Tu są kwiatuszki. Zrobiłam sobie kwiatuszki, czyli taki ogród. Kwiatuszki można robić bardzo różne. Widzicie Państwo ten kwiatuszek,
a ten niby podobny, ale różni się minimalnie kierunkiem tych przecinków pomiędzy. Tu są wstawione kropeczki jeszcze, także tu można widzieć właśnie przy tych samych przecinkach, kropeczkach, jakie można różne możliwości uzyskać. Tu są listki, w ten sposób zrobiłam, ale w ten sposób można robić też całe takie szlaczki jodełkowe. Tutaj jest z prostych przecinków zrobiony szlaczek. Tutaj właśnie są zrobione przecinki rzadziej i zagęszczone pomiędzy jeszcze tymi dłuższymi. Wtedy można wzór budować, robić jeszcze kropeczki różne, tak samo jak tu. Jeszcze wyjść od kropeczek, zrobić przecinki w odwrotną stronę i zagęścić tymi łezkami takimi. Tutaj wzór jest też całkiem prosty, składający się z samych kropeczek i przecinków. Teraz spróbujemy jeszcze zrobić szybko jakiś wzór na jajku, które już jest zakolorowane na czerwono. Właśnie te zaokrąglone przecinki zrobię, czyli też rodzaj takiego kwiatka. Przecinki mogą być, tak jak mówiłam, i gęsto, i rzadko. To zależy od naszego gustu. Kiedyś malowano wszystkie jaja do spożycia właśnie w takie wzory. Później były też takie bitwy na jaja. Przy stole wielkanocnym stukano jajkiem o jajko, które jajko jest silniejsze, które jest zwycięzcą. Jajka dawano też chłopcom, którzy przychodzili w poniedziałek oblewać panny wodą. To panienki się wykupowały, w ten sposób wykup robiły, że darowały chłopakom jajka robione przez siebie. To są takie dawne tradycje. Teraz zdobimy sobie jajka różnymi innymi sposobami. Mamy tyle różnych możliwości, ale ta metoda to jest taka właśnie, że sprawia przyjemność, bo przy zdobieniu tych jajek to się spotykamy przy pracy. Inspirujemy się nawzajem. Ja mam taki pomysł, ja mam taki, a co by było, gdybyś na przykład tu jeszcze kropki wstawiła, a co by było, gdybyś tu jeszcze jakieś przecinki dodała, a jak zrobić za pomocą samych przecinków zwierzątko, zajączka, kurkę. I to właśnie ten czas przed Wielkanocą poświęcony na zdobienie tych jajek, to już też jest jakby zaczątkiem już tych świąt, taki przedsionek już. Farby do jaj ja stosuję tradycyjne barwniki do jaj, które można przed Wielkanocą kupić w sklepie. Jeżeli na każdym jest przepis, jak farbę zrobić, z reguły gorąca woda, niektórzy producenci wrzątek zalecają. Należy przeczytać uwagi i dodajemy ocet. Ilość octu jest też zawsze podana na opakowaniu, czyli dokładny przepis, jak zrobić. Jeżeli chcemy więcej jaj farbować albo barwnik, żeby był bardziej intensywny, możemy kilka saszetek rozpuścić w jednej tam szklaneczce czy słoiczku i wtedy barwnik będzie bardziej intensywny. Możemy też mieszać kolory.
To już zależy od tego, jak przebiega zabawa w zdobienie jaj wielkanocnych. Myślę, że możemy to jajeczko uznać już za pomalowane i jajeczka włożymy do farby. Czerwone jajeczko włożę może do farby niebieskiej. Sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie w zestawieniu od tego, jakie barwniki mamy. A to jajeczko może włożę do farby zielonej. Jest wydmuszka, w środku pusta. Naturalne jajo ugotowane na twardo zanurzy nam się, opadnie na dno. Wydmuszka jest pełna powietrza i mamy tutaj te końce zabezpieczone, więc musimy ją czymś obciążyć. Do obciążenia możemy użyć różnego rodzaju tam jakieś naczynia inne, możemy sobie poradzić nawet w ten sposób, że możemy przytrzymać chwilę łyżką. Jajeczko ucieka w ten sposób. Chwilę będą się farbować, a ja w międzyczasie chciałam jeszcze pokazać uparte jajeczko. Może tak będzie. Chciałam pokazać i zagląda na wierzch, jak wygląda w środku skorupka jaja farbowanego. Nieraz się zdarza, mamy jajka pokolorowane farbą. Oczywiście wszystkie te barwniki, które kupujemy w sklepach, to są barwniki spożywcze. Jajo ma pory, czyli takie malutkie dziureczki w skorupce i przez niektóre skorupki ten barwnik przechodzi na białko. Tutaj te ciemne kropeczki to są wszystko miejsca, w których ta farba przeszła do środka na stronę wewnętrzną jaja. Jeżeli mamy pofarbowane białko, nie bójmy się tego jeść, jest to barwnik spożywczy, nic nam się nie stanie. Jajko, które mamy ugotowane, na przykład zostanie nam już po świętach, będzie bardzo jakieś ładne, będziemy chcieli je zachować sobie na pamiątkę, możemy je spokojnie chować. Nic się, jeżeli nie ma pękniętej skorupki, skorupka jest cała, nic się z tym jajkiem nie stanie, ono z czasem wyschnie. Tutaj mam takie wyschnięte jajeczko. To jest cała zawartość tego jaja w środku, czyli zaschnięte białko, to jest ta szklista powłoka ciemna i w środku żółtko. Wygląda to podobnie jak kasztan, można tak porównać. I jest tak samo twarde.
To jajeczko zostało przypadkowo zbite, stłuczone, dlatego że osoba, która chciała sprawdzić, jak ta zawartość stuka w środku, za głośno, za mocno stuknęła i skorupka się rozbiła od wewnątrz. Ale w ten sposób uzyskałam jajeczko do pokazywania, jak wygląda jego zawartość po około właściwie 3-4 latach, jak leży i już całkowicie wyschnie. Tak wtedy wygląda. Nic się z nim dalej nie dzieje. Trzeba tylko uważać, żeby, jeżeli chcemy skorupkę zachować w całości, żeby za mocno nie stukać tym jajeczkiem, bo jak ono zaczyna wysychać, to słyszymy, jak ta zawartość w środku się przesuwa. Tu już zaczyna nam się barwić ładnie na niebiesko jajko. Możemy je już, myślę, wyjąć. Jajko wyjmujemy. Może nam się tak nie pofarbowało zbyt równo, ale wycieramy w papierową serwetkę albo bibułkę. Troszeczkę jest zarysowane, ale przez to, że chciałam, żeby ono mi nie wypłynęło. Tu mamy jajeczko w ten sposób zafarbowane. Zobaczymy zielone. No, zielone jajeczko też możemy już właściwie wyjąć. Jeszcze może można by było trochę przytrzymać, ale my jesteśmy ciekawi, co to za wzór, jak będzie go widać. Po osuszeniu jaja to jeszcze nie koniec pracy. Tu, gdzie robiłam wzór tą przeźroczystą parafiną, to widzimy, bo ona jest przeźroczysta jak woda, widzimy kolor skorupki. Ta tutaj roztopiona parafina już jest lekko zabrązowiona kredką, więc świecowo, więc tutaj mamy wzór taki przyciemniony. Ale żeby teraz jajo już było gotowe do podania na stół wielkanocny, musimy jeszcze zdjąć wosk z tego jaja, czyli znaczy ten wzór zrobiony parafiną. Robimy to nad płomieniem w ten sposób, że przytykamy jajeczko delikatnie w okolice płomienia. Możemy sobie też zwykłą świecę zapalić, tylko przy świecy ważne jest to, żeby jajo nie nad płomieniem obracać, bo nam się zakopci od świecy. Przy takim tilajcie to z boku płomienia delikatnie roztapiamy. Wosk staje się taki szklisty, on już nam się rozpływa. I wtedy wycieramy go serwetką i wtedy już widzimy dokładnie wzór, jaki powstał, jaki zrobiliśmy na jaju. Topimy ten wosk. W dawniejszych czasach właśnie ten sposób zdobienia jajek odbywał się właśnie przy właściwie żeńskiej części rodziny, czyli zdobiły jaja babcie, mamy, a dzieci się uczyły i później przekazywały te pomysły, te wzory, te umiejętności następnemu pokoleniu. To była praca jakby twórcza, podglądanie wzorów,
inspirowanie się, wymyślanie swoich własnych, bo w trakcie pracy często jest tak, że mamy pomysł na początek, nie wiemy, co jeszcze dalej zrobić, i w trakcie pracy jeszcze przychodzą nam dodatkowe pomysły. Później już skończyliśmy jajko, ale jeszcze mamy pomysły, robimy następne i to jest właśnie cała przyjemność, cała zabawa przy tym. Troszeczkę to wymaga, tak jak mówiłam, czasu, ale zabawa jest przednia, a później jak nam się ładne jajeczka zrobią, to jeszcze jest przyjemność i duma z tego, jakie ładne rzeczy robimy. Jajeczko już jest gotowe. Popatrzymy, co nam tu wyjdzie z tego. Troszeczkę się wyziębiło jajeczko. O, jak już widzimy ten wzór. Już tu widzimy. Biała kropka tutaj to jest właśnie pierwsza rzecz, którą na wydmuszce zrobiłam, czyli zabezpieczyłam te dziurki parafiną, żeby się do środka jaja nie nalała farba. I to już zostaje w kolorze skorupki. Możemy to później sobie zatuszować jeszcze ewentualnie pisakiem, cienkopisem, jeżeli nas to razi, a jeżeli nam to nie przeszkadza, to zostawiamy to w kolorze skorupki. I w ten sposób mamy drugie jajeczko. Jajeczko to może być jeszcze ozdabiane dalej, czyli można by było te fragmenty jeszcze zapełnić wzorem, ale niestety ten kolor niebieski już jest tak ciemny, że już by ten wzór nie był tak bardzo widoczny. Tu w tych miejscach przecinki zostały naruszone przez naczynie, którym przyciskałam to jajeczko w farbie, żeby było zanurzone całe. I tutaj te zarysowania to są też właśnie efektem tego. Ale jeżeli robimy powoli i ostrożnie, to tego unikniemy. Drugie jajeczko właśnie. I w ten sposób możemy się przed Wielkanocą wzajemnie bawić, wspierać swoje pomysły w różne inne wzory. Później jest przyjemność jedzenia takich pisanek przy stole wielkanocnym. Życzę miłej zabawy i wesołych świąt. Pani Izabelo, za Pani sprawą w naszej kuchni zrobiło się nastrojowo i świątecznie. Mam nadzieję, że nauka nie pójdzie w las i że na wielu ludzkich stołach zagoszczą takie piękne pisanki. Życzę Państwu radosnych, spokojnych i zdrowych świąt. Dziękuję. Ja również życzę miłej zabawy przy malowaniu pisanek i również wesołych świąt. Dziękuję.